Państwu, jestem w Haarlem na targowisku i właśnie to będzie tematem tego filmu. Targowiska, pchle targi i ogólnie podejście handlowe Holendrów. Ono w ogóle wynika z mentalności, którą nasiąknięci są od dzieciństwa, bo na przykład w Dzień Królowej, Dzień Króla obecnie, są pchle targi w całym kraju i bardzo często dzieci je organizują sobie i sprzedają różne rzeczy. Wszystko jest chyba nieopodatkowane, nie? Bo to Dzień Króla. Byłoby to logiczne, tak mi się wydaje. Pchle targi są stałym elementem życia Holendrów. Organizują je bardzo często. W jakikolwiek sposób by ludzie byli niezorganizowani w jakichś stowarzyszeniach na przykład, czy w szkołach, czy w parafiach. Zawsze raz w roku organizują jakiś pchli targ. O, jest lepsze światło, nie? Także naprawdę będąc tutaj podczas tego urlopu, bardzo często natrafiałem na różne targowiska zupełnie przypadkiem, tak jak i na to zresztą. A nagrywam to teraz ostatni dzień pobytu. Za parę godzin wracam do Polski, a następne ujęcie będzie z Groningen, z pchlego targu, które to nagrałem podczas pierwszego dnia pobytu. Miłego oglądania. To jest właśnie pchli targ w Groningen na Vismarkt, czyli rynku rybnym. No i Jacek tutaj poszukuje różnych rzeczy. Zobaczymy jakich. Coś wartego uwagi starego holenderskiego handlarza z Polski? Nie. Na razie nie. No chyba sęk w tym, żeby znaleźć kogoś, kto ma coś, o czym nie wie, że to ma. Albo coś, o czym marzysz, a jeszcze nie wiesz, co to jest. Nie no, jeżeli ja o tym marzę, a ten, który sprzedaje, wie, że to jest obiektem moich marzeń, No. skupię mnie z pieniędzy na jednym. Jest ta zasada handlowa, którą wyraził dzisiaj pan handlarz po holendersku do ciebie. Mógłby się posłużyć? Bo ja nie pamiętam. Aha, to są dwie różne ceny. Tak. Ile za to pytasz i ile to kosztuje? No właśnie. Ale kurde, A jak to po holendersku brzmi? nie wiem. Te buty są śliczne, nie chciałbyś... Nie, one właśnie są słabe. Ja nie lubię takich butów, powiem szczerze. Takich, adidasków. A jak lubisz? Takie pedalskie. No. Tyrkiel, myślisz? Myślę, że warty rozważenia. Cywilizacyjnie to jest bardzo dobry prezent. W sensie rysunek techniczny i... Bardzo porządnie wykonany niemiecki cyrkiel. Do mierzenia różnych niemieckich rzeczy. niemieckich kwiatków. Tego nie wiem. Bardziej myślałem o jakichś takich rzeczach typu, nie wiem, pistolety, czołgi. Wiesz, taka książka, że trochę boję się ją wziąć do ręki. Historia ilustrowana, słuchajcie. Straszno. Cóż ciekawego pan znalazł? Barometr. Barometr. Bardzo proszę. Ręczna francuska robota. Generalnie na tego typu targach można kupić dosłownie wszystko. Od jakiejś kostki Rubika po garki, jak widać, barometr, czy jakieś rzeźby. Tutaj jakby ktoś chciał, może sobie do domu kupić taką oto rzeźbę. Jakby ktoś chciał, może też sobie martwą wiewiórkę kupić na telewizor czy kominek. Jacek, bogatszy o ekspres do kawy, rozważa zakup budzika. Zacnie jest ładny, chiński. Ładny. Co? No ładny. I to jeszcze chiński z dawnych czasów, więc to jest ciekawe. Nie ma na nim Made in Germany napisane. I jak się okazuje, działa.
No i Jacek tu się targuje, że za piątaka chce Canona. Save and for both. Save and flash and camera. Jak się okazuje, znaki drogowe można kupić legalnie sobie na targu. Nie trzeba koniecznie przynosić z imprezy. Marzenie każdego chłopca. Wielkie pudła i góry resoraków. Co tym razem ciekawego? A, aparat. No cóż, chyba w latach 90. miałem podobny nawet. No. O, a tutaj stoisko z winylami. I zobacz, jest Jimmy. Bardzo proszę. Ceny tak po 15 euro, więc nie są jakieś super tanie, ale zawsze warto się rozejrzeć. Dobry wybór, stąd te ceny. No. Więc tak to wygląda. Właśnie wpadłem na pomysła, że też sobie coś kupię na tym targu i będzie to portfel. Tak więc wychodzi na to, że obaj mamy cel w tym spacerze. Jacek zastanawia się nad aparatem Canon, a ja zastanawiam się nad portfelem. Ja właśnie sobie upatrzyłem rzecz do kupienia. Jest to ten oto portfel w te kwiatki i za chwilę będę go kupował. Niestety nie udało się nagrać transakcji, ale to jest sam portfel. Skórzany, gustowny, dobrze wykonany i z fikuśnymi kwiatkami. A w środku taki standardowy. A w ramach przerywnika ładna łąka. Niestety nie wiem dlaczego nie w HD. O, już w HD. No to fajnie. Kolejnym przejawem holenderskiej przedsiębiorczości handlowej jest sieć sklepów Mama Mini. Czemu akurat to w filmiku o pchlich targach zaraz zobaczymy w środku. Generalnie rzecz polega na tym, że tutaj można oddać jakąś tam rzecz dowolną, nie musząc, nie wiem, złomować jej czy wywozić na wysypisko, a oni dalej się tą rzeczą zajmują. Generalnie są tutaj dostępne wszelakie produkty po cenach niższych niż w sklepach, ponoć o wiele nawet. Więc wejdziemy do środka, zobaczymy. A więc generalnie patrząc od środka to jest po prostu no taki pchli targ pod dachem. I tyle. Chwilkę się porozglądamy, ale nie ma potrzeby jakoś tam wielce. Chciałem pokazać po prostu o co chodzi w tej sieci Mama Mini. Jest takie makabryczne zabawki. I ja zrobiłem zakupy. Kupiłem sobie taką tackę Coca-Coli. Szkoda, że z bałwankiem, ale chodzi mi o grafikę. I takie pudełeczko do przechowywania różnych ciekawych rzeczy. Ci, co mnie znają, pewnie domyślają się do jakich. No i ceny, nie? Taka cena i taka cena. Także nie jest drogo naprawdę. No, tutaj jak na sklep przystało, już nie jest tak jak na Pchlim Targu. Pojawił się bon, tak zwany po holendersku, czyli rachunek, kasa fiskalna, czyli za te 60 centów już państwo 10 centów skasowało, 21%, jak widzicie. Mimo wszystko mniej niż u nas, ale to jest dużo według mnie. No, wychodząc jeszcze wspomnę, że w sklepie tym nie tylko tacy konsumenci jak ja się zaopatrują, ale również ludzie, którzy po prostu kupują tutaj towary i puszczają je dalej, czyli pewnie na pchlich targach, więc można by to nazwać taką hurtownią trochę. Także bardzo ciekawe miejsce. Nie ma co mówić, bo ludzie, którzy nie mają dużo kasy, mogą sobie kupić rzeczy, a nawet na nich zarobić, więc wszystko gra. Zatrzymałem się na odpoczynek przy fryzyjskim gospodarstwie. No i tutaj są wystawione rzeczy na sprzedaż, na przykład te oto kurczaki.
No ja nie będę ich kupował, bo sobie już martwego wolę zjadać. Ale zaraz Wam pokażę od drugiej strony, co tu jeszcze można ciekawego kupić. No, tak jak wspomniałem, można tutaj kupić fryzyjskie kury. Koguta, kury, wszystko można. Nie bójcie się, ja tylko Was filmuję. To nie ja Was będę zabijał, kto inny to będzie robił. Tu jest napisane, że to fryzyjskie kurczaki. A oprócz tego, no można sobie tutaj kupić śliwki, jakieś takie fajne rzeczy. I jak przypuszczam, to też tutaj nikt nie przejmuje się kasami fiskalnymi. No bo po chuj. No jeszcze można tego oto króliczka kupić. Który to króliczek chyba się chowa, myśli. A nie, nic nie myśli, że mu coś z tym zrobić. Fajny króliczek. Co nie? No i kolejna inna interesująca handlowa kwestia w Holandii. Sprzedaż książek na ulicy. Tutaj jest samochód, do którego pan już pakuje swoje książki, bo to już się zwija, jak widać. I tak wyglądają półki, które on wystawia, nie wiem czy codziennie, czy co jakiś czas. On je sobie tam składa, jak widać, na ten wózek z tyłu. No i potem do ciężarówki i do domu. O, właśnie tutaj się krząta. Ale nic nie stoi na przeszkodzie do ostatniej chwili coś zakupić, jeżeli się da. Trafiłem na dział handlu kwiatami. A nie warto pomijać w sumie handlu kwiatami w Holandii, prawda? Również w Haarlem trafiłem na targowisko, ale nie jest ono ciekawe. Byłem w środku i tam jakieś tylko ciuchy sprzedają, takie nie za fajne w sumie. Było parę winyli, także sobie przejrzałem. Zawsze jest, jak się ogląda winyle, to jest Jimi Hendrix, zawsze po prostu. Ciekawe czemu. Także nic ciekawego na tym rynku nie ma w sumie, znaczy według mnie, ale pokażę z boku chwilę, jak wygląda. Trafiliśmy tutaj przypadkiem, jadąc z Zandvoort. Właściwie to filmuję, bo no żeby tak uzmysłowić, że jest to zjawisko powszechne w Holandii, że takie targi drobiazgami zdarzają się tutaj powszechnie. Nawet ciekawe stoisko z zegarami. No i dewocjonalnia, co oczywiście ma tutaj zupełnie inny wymiar niż u nas. Myślę, że ozdobny po prostu, czysto. No, rynek ten nazywa się Bottermarkt. No, nic o nim nie wiem, tak jak mówię, przypadkiem trafiliśmy. Nadal Bottermarkt. Jak widzimy, w ogóle ten rynek jest tak, znaczy to targowisko jest usytuowane tak bardzo blisko knajp. No ale Holendrom to nie przeszkadza handlować, ani siedzieć w knajpach. Nie jest on duży, ten rynek, w związku z tym. O, widzę przed sobą stoisko z winylami, więc tak jak żeby udowodnić, to pokażę, że jest winyl z Jimi Hendrixem, bo zawsze jest. Tak jak mówiłem. Bardzo proszę. Tada! Tym razem Delft i znowu przypadkowo, jadąc zupełnie gdzie indziej, trafiłem na stragan. Także tylko chwilę go pokażę, nie będę wchodził, bo jest na nim to samo co na innych straganach. To wiemy dzięki temu, że Holendrzy ciągle i bezustannie handlują. I fajne jest to, że na głównych rynkach miast, no co parę dni właściwie odbywa się jakieś handlowanie. Ze straganów w Delft tak szybko się nie dało odejść, no bo występy artystyczne odbywają się. Także jak to mówią, c'est la vie.